Posłuchajcie dziś opowieści o zaradności i sprycie zwykłych żołnierzy francuskich, którzy w obliczu braków sprzętowych potrafili zrobić z tego atut, zdobyć amunicję i jeszcze dobrze na tym zarobić. Wiosną 1799 roku Napoleon Bonaparte stanął u bram Akki, twierdzy kluczowej dla opanowania całej Syrii. Plan był prosty: zdobyć miasto w kilka dni, ruszyć dalej na Damaszek, a potem na Aleppo. Gdyby wszystko poszło zgodnie z zamierzeniem, Francuzi mieliby przed sobą pół roku swobodnych działań i dostęp do bogactw całego regionu. Jednak już na początku kampanii wydarzyło się coś, co zaważyło na całym oblężeniu. 22 marca zauważono na morzu angielskie okręty, które ścigały flotyllę tartan z Damietty, statków przewożących francuski ciężki sprzęt oblężniczy. Po 36 godzinach pościgu Anglicy zdobyli 6 z 12 jednostek, a pozostałe uciekły, lecz nie do Hajfy, kontrolowanej przez Francuzów, ale do Francji. Ta decyzja kapitana Standeleta, dowodzącego francuskimi statkami, czy wynikająca z bojaźni, czy z chęci powrotu do kraju, pozbawiła armię Napoleona najważniejszego elementu – ciężkich dział i amunicji. To był początek problemów, które z czasem przerodziły się w prawdziwą szkołę kreatywności francuskich żołnierzy. Anglicy, dowodzeni przez Sir Sidneya Smitha, próbowali umocnić swoją pozycję w rejonie. 26 marca zaatakowali Hajfę, wysyłając 400 ludzi w szalupach, celem zabezpieczenia portu. Francuski dowódca, szef szwadronu Lambert, pozwolił im spokojnie wejść do miasta, po czym otworzył ogień z dział polowych i karabinów ukrytych w domach. Atak zamienił się w chaos. 150 Anglików poległo, zostało rannych lub trafiło do niewoli, a jedna z ich szalup, uzbrojona w 32-funtową armatę, wpadła w ręce Francuzów. Kilka dni później, 1 kwietnia do Hajfy, przybyła z Konstantynopola turecka fregata, która rzuciła kotwicę na zwykłym miejscu w odległości strzału karabinowego od portu. Lambert kazał natychmiast wywiesić turecką flagę. Gdy nastał dzień, kapitan udał się w dużej szalupie na ląd, gdzie został wraz z towarzyszącymi mu 30 marynarzami wzięty do niewoli. Jego szalupa uzbrojona była w 24-funtowe działo. To właśnie te dwa zdobyczne działa stały się podstawą francuskiej artylerii oblężniczej. W pierwszym etapie oblężenia Francuzi dysponowali 32- i 24-funtowym działem, 4 moździerzami 6-calowymi. Posiadali również 36 dział polowych, ale nie mieli kul odpowiedniego kalibru. Napoleon, widząc, że oblężenie nie posuwa się naprzód, wydał dekret. Za każdą znalezioną kulę armatnią 5 su żołdu. A co można było wtedy kupić za tą kwotę? Ponad kilogramowy bochenek chleba, około 1 litra pospolitego wina stołowego w tawernie lub u producenta, kilka jajek lub niewielką ilość taniego sera, kilogram ziemniaków lub cebuli na lokalnym targu. W 1799 roku szeregowy francuski żołnierz piechoty liniowej otrzymywał żołd podstawowy w wysokości około 10 su, czyli 50 centymów, dziennie. Jednak po wszystkich potrąceniach żołnierzowi zostawało zazwyczaj zaledwie 1 do 2 su dziennie na własne wydatki. Dla porównania, w tym samym czasie niewykwalifikowany robotnik cywilny w Paryżu mógł zarobić od 15 do 20 su dziennie, co czyniło służbę wojskową zawodem słabo płatnym, opartym w dużej mierze na systemie racji żywnościowych i nadziei na łupy wojenne. Po ogłoszeniu dekretu żołnierze ruszyli na przedpole i w kilka dni zebrali 300 kul wystrzelonych wcześniej przez Turków i angielskie okręty. Jednak zapasy szybko się skończyły. I wtedy zaczęła się najbardziej niezwykła część tej historii, czyli jak zmusić Anglików do strzelania. Żołnierze, wiedząc, że Sidney Smith ma temperament gorący jak proch w lufie, zaczęli stosować podstępy, które dziś można by uznać za mistrzowską psychologiczną grę na polu bitwy. Robili wszystko,
by sprowokować angielskie okręty do otwarcia ognia. A gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie, zasiąść z francuskimi żołnierzami przy ognisku i posłuchać, co wtedy wymyślili, aby dorobić sobie do żołdu? No cóż, posłuchajmy zatem. Panowie, już nie ma żadnych kul na plaży. Musimy zmusić Anglików do ostrzału. Pamiętajcie, jedna kula to butelka wina albo parę świeżych jaj. Ma ktoś jakieś pomysły? Ja mam pomysł. Weźmiemy konie i będziemy jeździć po plaży w małych grupach, udając, dajmy na to, zwiat. Może się ten angielski kapitan na to skusi. Pomysł dobry. Tylko jak już podpłyną na odległość strzału, to panowie wtedy konie galopem. Chciałbym tą kulę zebrać z plaży, a nie nią dostać. Masz pełną rację. Chyba już płynie. No to panowie, galopem! Ognia! Wiedziałem, że Anglik skusi się na ten nasz konny zwiat. Zbierajmy kule i wracajmy do obozu. Dobra. Pomysł ze zwiadem był niezły, ale prawie nas ustrzelili. Trzeba wymyśleć coś nowego i mniej ryzykownego. A może weźmiemy parę beczek, koszy i będziemy udawać, że budujemy jakieś fortyfikacje czy też stanowiska strzelnicze. Będzie bezpieczniej, a jak zobaczymy, że okręt się zbliża, to ukryjemy się w bezpiecznym miejscu, a potem wrócimy po łupy. Świetny pomysł. François, szybko! Ustawiaj tą beczkę, bo chyba Anglik się zbliża. Przygotować działa! No, to będzie ładny żołd. Nie wiem, jak długo kapitan fregaty będzie nabierał się ciągle na te same triki. Trzeba wymyśleć coś nowego. Zaraz. Mamy trochę szalup przejętych od Anglików. Może by tak zasymulować desant na plażę? Tego jeszcze nie widzieli i to ich na pewno uruchomi. Dobrze, zróbmy tak jak mówi. Tylko pamiętajcie, musimy szybko usunąć się z plaży w bezpieczne miejsce. Desant na plaży! Opuszczę żagle! No i kolejne kule armatnie do kolekcji. Szalupy i tak były zbędne. Desant to był świetny pomysł. Ale skoro wystarczyło, żeby kapitan zobaczył szalupy, żeby zacząć strzelać, to może wystarczy, że zakotwiczymy je na brzegu, bez udawania desantu. Po co narażać większą ilość żołnierzy? Faktycznie, może to zadziała. Tam! Spokojnie, zbieramy kule armatnie. Normalnie już pleców nie czuję od tego zbierania. Jak widzieliście, po każdej prowokacji efekt był ten sam. Sydney Smith wpadał w gniew, podnosił kotwicę i pod pełnymi żaglami podpływał bliżej brzegu, zasypując plażę kulami. A Francuzi po prostu czekali, aż ogień ucichnie i ruszali zbierać świeżo dostarczoną amunicję, którą następnie sprzedawali po 5 sół. Wkrótce park artyleryjski był pełen kul, a żołnierze bogatsi o dodatkowy żołd. To jedna z najbardziej niezwykłych scen całego oblężenia. Armia, która nie mając amunicji, zmusza przeciwnika, by sam ją im dostarczał. Mimo pomysłowości żołnierzy, mimo zdobytych dział i setek kul, mimo odwagi i determinacji, 21 maja 1799 roku, po 62 dniach walk, Napoleon przerwał oblężenie. Brak ciężkich armat oblężniczych, brak odpowiedniej amunicji, ciągła obecność angielskiej floty i epidemia dżumy sprawiły, że twierdza wytrzymała. Napoleon później przyznał, że to właśnie brak dużych kalibrów był główną przyczyną porażki. A jednak w tej historii najbardziej zapada w pamięć nie sama klęska, lecz to, jak zwykli żołnierze potrafili zamienić beznadziejną sytuację w pokaz kreatywności, odwagi i wojskowego sprytu. To opowieść o tym, że nawet w cieniu wielkich strategów to właśnie szeregowi żołnierze potrafią wykazać się największą pomysłowością. No cóż, jeżeli wytrzymałeś do tego momentu opowieści, to można powiedzieć, że jesteś wytrwały.
jak francuski żołnierz zbierający kule armatnie na arabskich plażach. A jeśli podobała Ci się ta historia, zapraszam do subskrypcji i oglądnięcia innych historii na naszym kanale.